To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli czujesz, że w Twoim życiu coś Cię obciąża i że być może nie korzystasz ze swojego pełnego potencjału. Witaj piękna duszo, mam na imię Anna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat obciążeń i trudności, które pojawiają się w życiu. Bo na mojej ścieżce rozwoju osobistego, duchowego zauważyłam, że bardzo wiele utrudnień i obciążeń w naszym życiu związanych jest z naszymi wczesnymi doświadczeniami z życia naszego. Często jak byliśmy bardzo mali i często w ogóle nawet nie pamiętamy tych sytuacji. Dodatkowo także różne sytuacje trudne mogą być związane także z naszą rodziną i z energią w ogóle rodową, jak również mogą być związane z naszymi poprzednimi wcieleniami. I od razu tutaj przychodzi mi na myśl sytuacja z mojego życia. Mianowicie jak tylko zaczęłam być kierowcą i zaczęłam prowadzić samochód, to po pierwsze od razu poczułam, tak jakbym czekała na tą sytuację całe swoje życie. Tak jakbym nawet używałam takich słów, że ja to się chyba urodziłam za kierownicą. I dodatkowo jeszcze od samego początku, jak tylko byłam kierowcą, jeździłam bardzo szybko, jak wariat. Wszędzie się spieszyłam, wszędzie, tak powiem, musiałam być szybko, przed czasem. Nie wiedziałam zupełnie, dlaczego tak jest. I przeprowadziłam rozmowę z moimi rodzicami i okazało się, że właśnie moje narodziny miały taką sytuację dość ciekawą, że jak moja mama już była w bólach porodowych, już prawie zaczęła rodzić, to mój tata wiózł ją do innego miasta, aby tylko zdążyć na ten poród, zdążyć przed moimi narodzinami, żebym nie urodziła się w samochodzie. I oczywiście łamał wszelkie przepisy ruchu drogowego, byle tylko zdążyć na czas. No i jak ja się dowiedziałam, jakie były okoliczności moich narodzin i przyjęłam tą informację do serca i również tak uświadomiłam sobie, że właśnie ta moja bardzo szybka, można powiedzieć taka wariacka jazda w pewien sposób uratowała mi kiedyś życie i spowodowała, że jestem tutaj cała i zdrowa na ziemi i przyjęłam to również do serca i bardzo też nawet tej szybkiej jeździe podziękowałam, to nagle się okazało, że zaczęłam jeździć bardzo spokojnie i prowadzić spokojnie samochód. I okazało się, że nagle nigdzie już mi się tak nie spieszy i że moje życie jest na tyle dla mnie cenne, że chcę bezpiecznie i spokojnie dowieźć moje ciało do celu. Zdarzyło Ci się tak kiedyś, że powiązałaś jakąś sytuację ze swojego życia z aktualnymi swoimi doświadczeniami? Bo Bert Hellinger, którego nauki studiowałam też przez wiele lat, zauważył jeszcze bardzo jedną ciekawą rzecz, że wiele takich obciążeń, trudności w naszym życiu może być związanych także z różnymi obietnicami i takimi przyrzeczeniami, które złożyliśmy będąc małymi dziećmi. Co to znaczy? Najczęściej, co zauważył, takie przyrzeczenia dotyczyły naszych rodziców, ale nie tylko. Mogli to być też opiekunowie bądź jakieś bliskie osoby z naszej rodziny, które na przykład ciężko chorowały i mieliśmy gdzieś w sobie taki lęk o ich życie, o ich zdrowie. No i wtedy mogliśmy zupełnie nieświadomie, a tak wewnętrznie wypowiedzieć takie zdania do Boga: Boże, uratuj tą mamę, uratuj tego tatę, a ja za to, podaruję siebie. Czyli tak wewnętrznie wypowiedzieliśmy takie słowa: ja za Ciebie, albo ja lepiej niż Ty. Więc to są słowa, które może wydawać się, że są takie bardzo błahe i nic nieznaczące. Natomiast jeżeli wypowiedzieliśmy je z takim dużym zaangażowaniem i przede wszystkim wypowiedzieliśmy je, kiedy byliśmy małymi dziećmi i fale nasze mózgowe były dużo powolniejsze niż są teraz, to znaczy byliśmy w takich falach mózgowych jak teta, alfa, to wszystkie te informacje trafiały od razu do naszej podświadomości. W
W związku z tym, my w naszym aktualnym życiu, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, możemy rezygnować z siebie w wielu sytuacjach. Możemy tak nie chcieć na przykład odnieść sukcesu, no bo po co? Bo my już się ofiarowaliśmy wcześniej. I to zupełnie nie jest na poziomie świadomym. My oczywiście możemy sobie mówić, że świadomie bardzo chcemy odnieść sukces, nie chcemy właśnie czuć żadnych obciążeń. Natomiast może się tak zdarzać, że właśnie czujemy się w jakiś sposób obciążeni. Nie wiem, zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja w Twoim życiu, że może jak byłaś małym dzieckiem, właśnie ktoś z Twojej bliskiej rodziny chorował, no i być może nawet tego nie pamiętasz, złożyłeś podobną obietnicę, czy też przyrzeczenie. No i idąc nawet jeszcze dalej, bo też wiele obciążeń może być związanych z naszymi byłymi wcieleniami. I tutaj też sugerując się naukami wspaniałego nauczyciela duchowego, jakim jest Matt Kahn, zauważyłam, że on bardzo mocno też rekomenduje, aby właśnie takie przyrzeczenia, ślubowania czy umowy, kontrakty, które być może zawarliśmy w poprzednich wcieleniach, żeby je odwołać, unieważnić. I on tutaj wcale nie nawołuje do tego, żebyśmy wchodzili w jakieś procesy reinkarnacyjne i gdzieś głębokiej, bardzo w takim procesie hipnotycznym szukali informacji, kim byliśmy, jakie umowy, przyrzeczenia złożyliśmy. Absolutnie nie, bo skupiamy się na życiu tu i teraz i skupiamy się na tym, co nas teraz dotyka. Więc jeżeli doświadczasz czasem takich sytuacji, że tak jakbyś robiła coś wbrew sobie, albo że dlaczego, nie wiem, czuję poczucie winy związane z jakimiś sytuacjami, albo dlaczego ograniczam się w realizacji moich marzeń czy moich planów i nie wiem skąd to pochodzi, to może też to pochodzić właśnie z tych przyrzeczeń, przysiąg, kontraktów i umów, ślubowań, które mogliśmy złożyć właśnie w poprzednich wcieleniach. I aby uwolnić się właśnie od tych wszystkich przyrzeczeń, umów i tak dalej, można przeprowadzić zwyczajnie głęboki proces, taki proces wewnętrzny, proces, gdzie połączymy się z naszym sercem i połączymy się z tą większą siłą i odwołamy, po prostu intencjonalnie odwołamy te wszystkie zdania, te wszystkie przyrzeczenia, umowy i kontrakty. I w związku z tym chciałam Cię właśnie w tym momencie bardzo serdecznie do takiego procesu zaprosić. Będzie to krótka medytacja, w której częściowo będę prosiła Cię o powtarzanie słów za mną. Natomiast najpierw usiądź wygodnie i zamknij oczy. I jak masz już zamknięte oczy, to daj sobie czas, aby wejść w stan głębokiego wyciszenia i skupienia. Skup swoją uwagę na oddechu. Wydłuż i pogłęb swój wdech i wydech. I znowu głęboki wdech i wydech. I utrzymuj swoją uwagę przez chwilę właśnie na tym oddechu. Obserwuj go. Obserwuj, jak powietrze wchodzi do Twojego ciała, jak je rozszerza, a następnie jak wychodzi z Twojego ciała i je nieco zwęża. I oddychaj tak głęboko i spokojnie. Możesz teraz przenieść swoją uwagę na swoje serce i poczuć, jak każdy oddech wchodzi do Twojego serca, a każdy wydech wychodzi z Twojego serca. Wdech do serca i wydech również z serca.
I po chwili wróć myślami do swojego dzieciństwa i przyjrzyj się sytuacji, kiedy może martwiłeś o swoją matkę lub swojego ojca, albo innego opiekuna, czy inną bliską Ci osobę z rodziny. Przywołaj tę sytuację oczami wyobraźni. I głównym zmartwieniem dziecka zawsze jest to, czy rodzice zostaną przy życiu, czy może odejdą, czy zachorują, a może nawet umrą. I spójrz teraz na to oczami dziecka, którym kiedyś byłeś. Co w związku z tym wydarzyło się w Twojej duszy? Jak poradziłeś sobie wtedy z własnymi lękami? Może pamiętasz jakieś wewnętrzne zdanie, które wtedy wypowiedziałeś? Może złożyłeś obietnicę tej większej sile, a nawet przysięgę, którą dziś moglibyśmy zawrzeć w słowach. Jeśli zatroszczysz się o to, żeby oni zostali przy życiu, to wtedy ja Jeżeli tak, spójrz, jak bardzo przypomina to zdanie: lepiej ja niż Ty. Pytanie brzmi: z czego wtedy zrezygnowaliśmy? Co byliśmy w stanie poświęcić w zamian za ten potencjalny dar w postaci uzdrowienia kogoś z rodziny lub utrzymaniu przy życiu naszej matki, żeby tylko przy nas pozostała? Czy czasem nie jest tak, że oddaliśmy za to wewnętrznie jakąś część naszego zdrowia? A może byliśmy nawet gotowi umrzeć, aby tylko to się spełniło? I w jaki sposób później obchodziliśmy się z naszym ciałem? A teraz wewnętrznie zadaj sobie pytanie: jak mógłbym cofnąć taką obietnicę w sobie i takie zdanie? Jak znaleźć drogę powrotną do pełni życia, do radości, do własnego zdrowia? I w tym celu trzeba nam spojrzeć na tą osobę, dla której byliśmy gotowi ofiarować wszystko, po to, żeby przy nas pozostała i żeby miała się jak najlepiej. I teraz w obrazie wewnętrznym uklęknij przed tą osobą. Jeżeli nie pamiętasz, kto to był, to po prostu wyobraź sobie, że tam stoi jakaś osoba, której być może złożyłaś taką obietnicę. I uklęknij przed tą osobą i popatrz jej w oczy. I zwróć swój wzrok ku górze, tak jakbyś był znowu dzieckiem. I po chwili, kiedy poczujesz się naprawdę mała i dostrzeżesz przed sobą wielkość tej osoby, wtedy możesz powiedzieć:
Tutaj Ty jesteś tym dużym i takim pozostaniesz. Przed Tobą jestem ta mała, ten mały i taką pozostanę. Następnie popatrz ponad tą osobą, ponad nią na wieczną moc, w której dłoniach spoczywa zarówno nasz los, jak i los naszych bliskich. Spoglądaj jej w oczy i być może zauważysz, że po ich policzkach zaczynają płynąć łzy, kiedy dostrzega, jak bardzo byłaś gotowa, gotowy złożyć siebie w ofierze za swojego rodzica lub innego członka rodziny. I wtedy ta moc chwyta Twoją dłoń, a Ty zbierasz się na odwagę i mówisz do niej: proszę, zabierz ode mnie te wszystkie zdania, które kiedykolwiek wypowiedziałem w swej ślepej miłości. Zabierz ode mnie wszystkie moje obietnice, wszystkie moje nadzieje z tamtego czasu. Składam je na Twoje ręce i przekazuję Twojej miłości. Tak jak kiedyś prosiłem o ratowanie moich rodziców, czy też kogokolwiek innego z mojej rodziny, tak teraz proszę, uratuj mnie od tych wypowiedzianych niegdyś zdań. Proszę. Teraz poczekaj. Poczekaj tak długo, aż poczujesz, że coś się zmieniło w Twoim ciele i w Twoim poczuciu wobec życia. Jak poczujesz tą zmianę, to powiedz do tej większej mocy: dziękuję. A teraz poprowadzę Cię dalej. Nadal będąc w obrazie wewnętrznym, wróć do siebie jako do osoby dorosłej, która jest Panem swojego przeznaczenia i twórcą własnej rzeczywistości. I powtarzaj wewnętrznie za mną. Teraz, z obecnego poziomu świadomości, usuwam wszelkie kontrakty i umowy ze swojej podświadomości oraz pamięci komórkowej. Zarówno te, z których zdaję sobie sprawę, jak i te, o których nic nie wiem, których nie dostrzegam lub nie pamiętam. Unieważniam wszelkie ślubowania, łącznie ze ślubami ubóstwa, czystości, wyrzeczenia i milczenia. Anuluję wszystkie wcześniejsze zgody na doświadczanie krzywdy, bycie ofiarą, współuzależnienie i męczeństwo. Oraz uwalniam się od wszelkich błędnych wyobrażeń, w które uwierzyło i na które wyraziło zgodę moje ego.
opierając się na moim boskim autorytecie, pozwalam, aby wszystkie składane przeze mnie przysięgi oraz zawierane umowy zostały rozwiązane i uwolnione z mojego pola energetycznego, a następnie powróciły do miejsca, z którego pochodzą i całkowicie przekształciły się w czystość, jedność oraz doskonałość wiecznego światła. W tym momencie w pełni odzyskuję swoją moc i pozwalam, aby moja osobowość na swój wyjątkowy sposób wyrażała światło boskości, spełniając misję, z którą tutaj przyszedłem. I od tej chwili aktywuję i ucieleśniam nową świadomość serca, która uzdrawia, przebudza, przemienia, odradza i wyzwala wszystkich ludzi, tak jak mnie teraz. I tak się dzieje. I poczuj teraz, jak te słowa podziałały na Twoje serce, na Twoje ciało. Co się teraz zmieniło? Jak się czuje Twoje ciało? Co w nim jest? Może ulga? Może radość? A może nie czujesz zmiany? To też jest ok. I teraz powoli, nie przyspieszając, jak będziesz gotowy, gotowa, to zapraszam Cię, otwórz oczy. Witaj z powrotem. Jak się czujesz? Jak się czuje Twoje ciało? Podziel się w komentarzu. Podziel się, jak ten proces na Ciebie podziałał. I podziel się też sukcesami, jeżeli zauważysz takie w swoim życiu. Bo odwołanie właśnie wszystkich ślubowań, umów, przyrzeczeń może być dla nas bardzo uwalniające. I może się przyczynić do tego, że nagle odzyskamy moc i wolność do pójścia naszą własną drogą i do realizowania naszych planów i marzeń, czego Ci bardzo, bardzo serdecznie życzę. I znowu zachęcam Cię bardzo do praktykowania medytacji miłości, która zmienia wibrację Twoją, jak i wibrację otaczającego nas świata. Link do tej medytacji umieszczę pod tym nagraniem. A teraz bardzo Ci dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.